Sierpień 1136 roku. Królestwo Norwegii, potężny port Kingahella, budzi się w obawie przed atakiem. Ale to nie wikingowie stoją u jego bram. Na rzece pojawia się flota od 50 do 70 okrętów. Ponad 1000 zaprawionych w bojach wojowników. Uderzają błyskawicznie, niszczą obronę, palą miasto i porywają tysiące ludzi w niewolę, po czym wracają za morze. Kto był na tyle szalony, by najechać i zniszczyć skandynawskie serce handlu? Kim byli ludzie, których okrętów, jak pisał skandynawski kronikarz Snorri Sturluson, obawiano się tak bardzo, że norweskie miasto nigdy nie podniosło się po ich ataku? Dziś wyrzucamy do kosza mit o łagodnym Słowianinie rolniku. Dziś opowiem wam o chąśnikach, słowiańskich piratach z Pomorza, Wolina i Rugi, którzy przez ponad 100 lat trzęśli całym Bałtykiem, zrównali z ziemią stolicę Danii i przenieśli epokę wikingów w zupełnie nowy słowiański wymiar. Zapraszam na podróż w głąb labiryntu przeszłości. Kim byli słowiańscy wikingowie? Zanim przejdziemy do wielkich bitew, ustalmy jedno. Nazwa chąśnicy czy wiciądze to współczesne terminy zrekonstruowane z dawnych słowiańskich słów hasa, zgraja wojowników, i homba, napad. W średniowiecznych kronikach nikt ich tak nie nazywał. Dla wikingów i Sasów byli to po prostu Wędowie, Pomorzanie albo Ranowie z wyspy Rugia. To byli nasi zachodniosłowiańscy kuzyni zamieszkujący południowe wybrzeża Bałtyku. Ich złota era nie pokrywa się wcale z początkami wikingów. Ona wybucha najmocniej w latach między 1050 a 1150, czyli wtedy, kiedy skandynawskie rajdy zaczęły słabnąć. Żeby uświadomić sobie, jak postrzegali ich sąsiedzi, wystarczy zajrzeć do zapisków mnicha Helmolda z Bozowa. Tak opisywał on słowiańskich piratów w swojej kronice. Cały ten lud oddany jest bałwochwalstwu. Przebywa stale w ruchu i podróży, uprawia piractwo godzące z jednej strony w Duńczyków, z drugiej w Sasów. Bo nie cenią oni wcale korzyści płynących z rolnictwa, lecz w pogotowiu mają zawsze statki, aby w ten sposób zdobywać łupy. Dla nich morze nie było przeszkodą, było autostradą, z której ściągali haracz. A rolnictwo? Zostawiali je słabszym. Dlaczego poszli w piractwo? Z jednej strony ziemia nad Bałtykiem bywała uboga, rolnictwo trudne. Z drugiej przez ich terytoria, szczególnie przez Wolin, zwany w legendach Jomsborgiem, szły gigantyczne bogactwa. Srebro z kalifatów, futra i broń. I nie oszukujmy się, niewolnicy. Byli oni głównym łupem i towarem eksportowym chąśników. Słowianie połapscy do tego stopnia opanowali handel ludźmi, że, jak naocznie zaświadcza nam to źródło, pewnego razu na targu w Mecklenburgu wystawiono na sprzedaż aż 700 duńskich jeńców naraz, na których był zresztą wielki popyt. Uzbrojenie i mordercza taktyka. Jeśli myślisz, że Słowianie uganiali się po morzu na byle jakich dłubankach, grubo się mylisz. Słowiańskie okręty, które Duńczycy nazywali Vindasnekhja, słowiański wąż, miały do 14 metrów długości i wyjątkowo płytkie zanurzenie. Nie zdobiły ich smocze głowy jak u wikingów, ale czaszki drapieżników, turów, wilków czy niedźwiedzi. Ale to, co robiło największą różnicę, to genialna w swej prostocie innowacja wojskowa. Wyobraźcie to sobie. Wikingowie robili desant, walczyli na piechotę, a słowiańscy piraci zaadaptowali łodzie do przewożenia koni, zazwyczaj po 2 na statek. Kiedy ich flota docierała do duńskich wybrzeży, w ciągu kilku minut z okrętów zjeżdżało na brzeg 100 czy 150 konnych. Natychmiast blokowali drogi ucieczki do puszczy, odcinali miasto i siali absolutny terror, podczas gdy piechota wyposażona w szerokie, przebijające kolczugi topory bojowe uderzała w główny punkt. To była elita bojowa, w niczym nie ustępująca Skandynawom. Nosili kolczugi, stożkowe hełmy i okrągłe drewniane tarcze. Znali z zatok i fiordów Skandynawii każdy pyłek, potrafili uderzać z gęstej mgły o świcie, nie dając ofiarom cienia szansy na reakcję. Zemsta Racibora.
zniszczenie Roskilde i Kingehelli. Ta maszyna wojenna w końcu wymknęła się Skandynawom spod kontroli. Przejdźmy do największej zemsty w historii Bałtyku. W pierwszej połowie XII wieku księciem pomorskim zostaje Racibor I z dynastii Gryfitów. W 1135 roku decyduje się na niemożliwy atak. Roskilde, stolica Danii, duma królów i biskupów, miasto schowane głęboko w fiordzie, co teoretycznie czyniło je niezdobytym. Flota chąśników pokonuje te umocnienia. Zaskakują Duńczyków tak potężnie, że Roskilde staje w ogniu. Atak na Roskilde i duńskie wybrzeża to nie był tylko jednorazowy wybryk, ale systematyczny terror. Duński dziejopis Saxo Grammatyk, który swoją drogą nienawidził Słowian, musiał jednak z goryczą przyznać, jak skuteczna była ich taktyka. Wszystkie wsie od wschodu opuszczone przez mieszkańców leżały bez uprawy roli. Zelandię od wschodu do południa zalegała pustka, a na Fionii nic nie zostało prócz paru mieszkańców. Zamiast pokoju nastały rozboje pogańskie. Wyobraźcie to sobie. Wikingowie, postrach całej Europy, uciekają z własnych domów i zostawiają pola odłogiem, bo boją się Słowian zza morza. Ale dla Racibora było to najwyraźniej za mało. Rok później, 9 sierpnia 1136 roku, zarządza wspomnianą na początku wyprawę do samej Norwegii, do Kingehelli. Kroniki staronordyckie dokładnie opisały ten horror. Nocny atak wzdłuż rzeki, oblężenie miasta i desperacka obrona Norwegów. Kiedy słowiańska konnica zamknęła strefę ucieczki, los miasta był przesądzony. Zabito tych, którzy próbowali walczyć, splądrowano najważniejszy kościół, a kobiety i mężczyzn masowo wywieziono w niewolę na Pomorze. Atak z 1136 roku był dla Norwegów absolutnym szokiem. Najsłynniejszy skandynawski historyk, Islandczyk Snorri Sturluson, zapisał w swoich sagach o królach norweskich bardzo wymowne i ponure podsumowanie tego słowiańskiego szturmu. Słowianie pojmali wszystkich ludzi, mężczyzn i kobiety, a dzieci zarąbali licznie, te, które były ranne albo młode. Zabrali też wszystkie bogactwa, które były w grodzie. Król Racibor i jego zwycięskie wojska ustąpiły i powróciły do Slawii, a wielka liczba ludu żyła potem u Słowian w niewoli. Wielki port Kungahela nigdy nie wrócił do tego samego stanu, co przedtem. Ten jeden rajd całkowicie złamał kręgosłup potężnego ośrodka handlowego. To Słowianie zgasili norweską stolicę. Religia krwi, Arkona i Bóg Świętowit. Musimy zrozumieć jeszcze jeden powód, dla którego chąśnicy byli tak brutalni i zajadli. To nie była tylko kwestia srebra. To była wojna bogów. Kiedy zachodnia Europa, a potem Skandynawia, masowo przechodziła na chrześcijaństwo, dla Słowian z Nadbałtyku Chrystus był bogiem niemieckim i duńskim, przepustką do zniewolenia i podporządkowania obcym. Ich duchowym centrum był niesamowity przylądek Arkona na wyspie Rugi, dom plemienia Ranów i najpotężniejsze sanktuarium Boga Świętowita. Dlaczego misjonarze tak bardzo bali się wpłynąć na Rugię? Bo świątynia Świętowita w Arkonie nie była tylko drewnianą chatą, ale potężnym, krwawym centrum militarnym. Kiedy Duńczycy w końcu zdobyli twierdzę, Saxo Grammatyk tak opisał to, co ujrzeli w samym środku sanktuarium. W świątyni stał ogromny posąg, przewyższający wzrostem każdego człowieka. Miał 4 głowy i 4 szyje, z których 2 patrzyły w przód, a 2 w tył. W prawej ręce trzymał róg wykuty ze srebra, który kapłan świątyni corocznie napełniał nowym winem. O ten posąg pytały wszystkie prowincje Słowian, prosząc o przepowiednie, płacąc mu coroczny trybut z wojennych łupów. To właśnie w imię tego czterogłowego bóstwa wojny, oblanego srebrem i krwią z pirackich wypraw, wendyjskie floty rzucały wyzwanie chrześcijańskiej Europie.
Kapłani Świętowita mieli ogromną władzę polityczną. Część łupów z pirackich wypraw zawsze trafiała do skarbca Boga, a ataki na nordyckie i niemieckie chrześcijańskie miasta uważano za obronę swojej wiary. To z Arkony i Wolina wypływały oddziały. Wojna ta stawała się z czasem tak wyniszczająca dla Niemców i Duńczyków, że doprowadziła do radykalnej decyzji papieża. Upadek. Krucjaty północne. Gdy Skandynawowie i Niemcy zorientowali się, że sami sobie z piratami nie poradzą, poprosili o pomoc Kościół. W 1147 roku ogłoszono krucjatę. Tylko że zbrojne rzesze Sasów, Duńczyków i rycerstwa, zamiast jechać do Ziemi Świętej, ruszyły nad Bałtyk, na Pomorze i Połabie. To miała być ostateczna rozprawa ze słowiańskim pogaństwem i piractwem. I tu dochodzimy do jednego z najbardziej komicznych i jednocześnie bezczelnych epizodów w historii polskiego Pomorza. Krzyżowcy oblegają potężny Szczecin, wytaczają maszyny oblężnicze, szykują się do rzezi w imię Boga. Tymczasem na wały grodu wychodzi książę Racibor I w towarzystwie miejscowego biskupa Wojciecha. Obrońcy zamiast rzucać włóczniami, wywieszają na murach wielkie chrześcijańskie krzyże. Wyobraźcie to sobie. Książę, który dekadę wcześniej spalił norweską stolicę, teraz pyta zszokowanych i zdezorientowanych krzyżowców: dlaczego w imię krzyża atakujecie chrześcijańskie miasto? Szczecin był już przecież po misji chrystianizacyjnej. Posiadał własne biskupstwo i uznał zwierzchnictwo. Pomorzanie prosto w twarz zarzucili Sasom, że w ogóle nie chodzi im o wiarę, tylko o kradzież ich ziemi i łupów. Zszokowani i zawstydzeni biskupi sascy w wojsku krzyżowym musieli odbyć narady. Racibor i biskup Wojciech skutecznie wynegocjowali pokój. Krucjata została de facto przerwana, napastnicy odeszli spod Szczecina, straciwszy część żołnierzy w zamian za obietnicę lojalności lub trybut. Ale ta sztuczka nie mogła działać wiecznie. Nadchodzące dziesięciolecia były powolną egzekucją wolności chąśników. Skandynawowie połączyli siły i uderzali raz za razem. Kluczowy, śmiertelny cios padł 15 czerwca 1168 roku. Duński król Waldemar I wraz z biskupem Absalonem przypuścili morderczy atak na serce religii Słowian, pogańską Arkonę na Rugi. Tym razem nie było litości. Duńczycy podpalili bramy, gród skapitulował. Potężny czterogłowy posąg Boga Świętowita został wyrąbany na kawałki i spalony na stosie na oczach płaczących mieszkańców. Ostatnim gwoździem do trumny słowiańskiego panowania na morzu była wielka bitwa pod Zingst w 1184 roku, kiedy duńska flota całkowicie zmiażdżyła statki księcia Bogusława I. Słowiańskie piractwo ostatecznie przestało istnieć. Zakończenie. Chąśnicy na wieki zniknęli w mrokach historii. Skandynawscy i niemieccy kronikarze upewnili się, by wymazać ich dumę i osiągnięcia z pamięci, a polska historiografia wolała skupiać się na Piastach na południu. Ale wykopaliska archeologiczne w Wolinie czy na wyspie Rugia oraz uważna lektura nordyckich sag dobitnie nam dzisiaj udowadniają: Słowianie mieli swoich piratów. Byli zjawiskiem militarnym, przed którym Skandynawia drżała przez cały wiek. Jeżeli zburzyłem dziś wasz obraz pokojowo nastawionego Słowianina rolnika, grającego na gęślach pod dębem, to bardzo się cieszę. Zostawcie łapkę w górę, żeby YouTube wiedział, że interesuje was prawdziwa, lecz czasem brutalna historia i prawda o dawnych wiekach. A teraz pytanie do was, bo jestem bardzo ciekaw waszej opinii w komentarzach. Skoro w popkulturze tak bardzo zachwycamy się wikingami, kręcimy o nich seriale, robimy gry i filmy, to dlaczego w szkołach właściwie w ogóle nie uczy się o słowiańskich flotach, które paliły duńskie i norweskie miasta? Czy uważacie, że opowieść o chąśnikach nie pasuje po prostu do szkolnego wizerunku historii, czy może jako Polacy za słabo chwalimy się morską tradycją naszego regionu? Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli ten odcinek was wciągnął i chcecie, żebym w kolejnym materiale wziął na warsztat legendarny Wolin, słowiański Jomsborg,
lub port w Truso, albo zrekonstruował upadek potężnej Arkony, napiszcie o tym w komentarzach. Opowieść jak zwykle przygotował Hubert Mikołajczyk, a opowiedział Artur Ziajkiewicz.